Dziś zabiorę Was do nieoczywistego miejsca noclegowego w Londynie. Sprawdzam, jak wygląda noc w kapsułach. Witajcie w Londynie, ale nie w centrum, nie tam, gdzie atrakcje. Chociaż no, to też dla kogoś może być atrakcja. Nie jestem przy Big Benie, czy na tarasach widokowych, choć niedaleko do nich, bo tam jak widać budynki zbijają się w powietrze. Dzisiaj jestem na Brick Lane. Brick Lane, czyli jedna z kultowych miejscówek w Londynie. Brick Lane to jedna z najbardziej charakterystycznych ulic wschodniego Londynu. Przez lata była domem dla kolejnych fal imigrantów, od społeczności żydowskiej przez bengalską. Dziś Brick Lane kojarzy się z kuchnią z całego świata, targami vintage, street artem i alternatywnym klimatem, który mocno odróżnia to miejsce od turystycznego centrum Londynu. Jest to długa ulica, wzdłuż której można znaleźć mnóstwo restauracji bengalskie, hinduskie, tego typu. Oprócz tego, samo Brick Lane, sama ta ulica i uliczki wokoło, jest mnóstwo graffiti. Street art tu jest na bardzo fajnym poziomie. Tutaj można zobaczyć jedno z dzieł Banksiego, które widzicie właśnie teraz, ten różowy samochód. I do niedawna na wiadukcie kolejowym, do którego się zbliżam, można było zobaczyć jego kolejną pracę, która przedstawiała 3 wiszące małpy. Niestety, Transport of London usunął to graffiti. Jak widać, bardzo kolorowa ulica z wieloma wrzutami. Jest tutaj pewne takie miejsce, gdzie można zjeść bajgle z... zresztą, zaraz zobaczycie. Bagel Bake na Brick Lane to prawdziwa legenda Londynu. Działa nieprzerwanie od 1974 roku i jest otwarty 24 godziny na dobę. To miejsce wyrosło z żydowskiej tradycji kulinarnej wschodniego Londynu i do dziś słynie z bajgli wypiekanych na miejscu oraz kanapek z wołowiną peklowaną, które od lat przyciągają zarówno Londyńczyków, jak i turystów. Oto to. Taki bajgel. Smacznego. Ale nie po to tu jestem. Nie jestem tu, żeby pokazać Wam Brick Lane, ale po to, żeby pójść do tytułowego kosmosu. W jednej z bocznych uliczek tutaj, z Brick Lane, mieści się właśnie ten hotel. W Londynie mnóstwo jest hoteli, od zwykłych po niezwykłe. A ten chyba można zaliczyć do takich właśnie niezwykłych. To znaczy, mam nadzieję, nigdy tam nie byłem, więc chodźcie ze mną. Znajdujemy się przed hotelem, który właśnie wygląda w ten sposób. Jak do niego wejść? Uwaga. Locked czy unlocked? O, unlocked, okej. Każdy gość dostaje kartę, która otwiera zarówno kapsułę, jak i prywatną szafkę. Do dyspozycji jest też strefa wspólna z miejscami do siedzenia oraz niewielka kuchnia, w której można znaleźć lodówkę, mikrofalówkę i inne niezbędne rzeczy jak kubki czy sztućce. Jest też nawet elektryczny fotel do masażu, podobny do tych spotykanych na lotniskach. Szafki. Teraz muszę zdobyć kod do szafki. O, tak. To jest karta. W środku szafka i kapciuszki. No dobra. Zamykamy. Idziemy do kapsuł. A kapsuły są tu. Oh yeah. Żeby wejść, co z tą kartą? Także taka to kapsuła. Kosmos. No i dobra. Czas wbijać do środka, do kopuły. Siemanko. Witam serdecznie w moim MTV Clips. Witajcie w mojej kapsule w kosmosie. Tak to właśnie się prezentuje. Miejsce jest, no tak jak widać, na wysokość. Siedzę sobie teraz, no to jeszcze jest mniej więcej coś takiego. I także można sobie teraz tutaj chillować bombę. Nie powinno się być głośno, bo to w ogóle to jest wszystko plastik. To jest wszystko takie, no, na słowo honoru. Po prostu fajnie wygląda. Zobaczcie, co tutaj mamy. Centrum dowodzenia, lustro. I pod nim ustawienie tego wiatraka. To są światła. Raz, dwa, trzy, 4 światła. No, w sumie 5 świateł niebieskie. Pink.
Zielonkawę. White Blanco się nazywa. I Yellow Amarillo. I znów światła przy lustrze. Bardzo podobnie. No my zostańmy przy niebieskim. Takie tuningowe światło. Czemu nie? Tu jest karta. Tam trzeba włożyć karty normalnie jak w hotelach. Bez tego to nie zadziała. Co jeszcze mamy tutaj z ustawień? Uwaga. On-off. Godzinę dziennie, pewnie jakaś dejonizacja powietrza czy coś takiego. No, dobra, nieważne. Unlock. Naciskam. Nic tu nie działa. USB typu C, USB typu A. Wejście na słuchawki i telewizor. Tak jest, mamy telewizję. Jest i też pilot. Uwaga, proszę bardzo, taki oto pilocik. Żadnej marki tu nie widzę. Android, więc może będzie YouTube. Co my tutaj mamy? Jest YouTube. Proszę bardzo. Can't connect right now. Dajcie mi chwilę, bo przede wszystkim ja muszę się połączyć z Wi-Fi, które tutaj też jest w cenie. Zobaczymy, jak to zadziała. Kosmos. Weak Security. I sprawdźmy tutaj prędkość tego internetu. No zobaczmy. Ping. Oj, lux. A upload? Jest ok. 200 downloadu, 100 mega uploadu. No bardzo dobra robota. Zmienię światło na białe. Pokażę Wam, co jeszcze dostałem w cenie. Zatyczki do uszu, słuchawki, żeby sobie posłuchać telewizora, który nie działa. Dental kit, szczoteczka do zębów i malutka pasta do zębów. Także to spoko. Props. Plus do tego taki shower gel. I tu jeszcze leży ręcznik. Co jeszcze to tutaj, w tej wnęce, to tu powinien być stolik. No, także tak to wygląda. Mam nadzieję, że się tutaj nie uduszę. Zupełnie nie mam problemu, jeśli chodzi o klaustrofobię. Bałem się, że tu będzie troszeczkę mniejsze i że takie niekomfortowe, ale zupełnie nie. Mam tylko i wyłącznie obawy co do jakości powietrza, w sensie duchoty. Bo wiatrak, okej, co on tam robi? Czy on nawiewa, czy jak on wieje? Tamten drugi może też wieje, a może wywiewa. Kosmos. Dzisiaj spędzam noc w kosmosie. Jeszcze Wam pokażę, jak wygląda łazienka, jak wygląda prysznic. Widzimy się w łazience. Udajmy się do łazienki. No i łazienka wygląda w ten sposób. Kibelek. No i prysznic. Czego chcieć więcej? Czas na shower. No i dobra, słuchajcie, sprawa wygląda następująco. Ogólnie sieci nie udało mi się podłączyć do telewizora, więc nie zostaje nic innego jak spać. Zobaczymy, jak ta noc minie. Dobranoc. Dzień dobry. Co za noc? Nie, było ok. No ale nie trzeba wstawać. I wysiadka. No to wyszedłem z hotelu. Noc minęła spoko. Mimo że się budziłem co chwilę, ale nie wiem, czy to dlatego, że byłem wybudzany przez innych współśpiących ludzi, czy ze stresem, żeby nie zaspać, żeby się obudzić. Jest 4:57. Taki to był hotel. Czy ten hotel był fajny? Na swój sposób tak. Czy poleciłbym go? Na swój sposób nie. Koniec końców, nie mówiłem jeszcze, ile on mnie kosztował. Żeby powiedzieć hotel o tym miejscu, to chyba za dużo powiedzieć. Bardziej to był dormitor, czyli jak to się mówi? No dobra, 60 funtów. Także 60 funtów uważam troszeczkę za dużo jak za tego typu miejsce. Jakby kosztowało to z 2 dychy, to bym był zadowolony. Ale że 6 dych to tak trochę... No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Sama kapsuła to było spoko. Podobało się to dla mnie. No coś innego. Ale wszystko naokoło to było troszeczkę takie jakby od niechcenia zrobione. Mogliby to ogarnąć jakoś lepiej, konkretniej. I ogólnie robiłoby to lepsze wrażenie. A tak widzieliście, łazienka no też okej, no co tam jej więcej brakowało. Ogólnie no te kapsuły tak po prostu postawione. Mogliby to jakoś razem spójnie wszystko zrobić fajniej. Byłoby to dużo, dużo lepsze doznanie. A tak mocne 5/10. Na każdym kroku prosili o ciszę, o spokój i też ostrzegali, że słychać, wszystko słychać. I faktycznie tak było, bo te kapsuły, tak jakby wziąć bardzo słabej jakości plastik, obudować, nie wiem, no jakąś skrzynkę i to wszystko, więc żadnej osłony przed dźwiękiem absolutnie nie było. Nie ma za wiele takich hoteli tutaj w Londynie. Wiem, że ostatnio chyba pojawił się jakiś nowy,
parę miesięcy temu. No tak czy inaczej, mam nadzieję, że podobała Wam się relacja z tego hotelu. Ja śmigam dalej w moją podróż, bo był to przystanek w mojej podróży, z podróży autobusami z Anglii do Polski, który jest już na kanale, także serdecznie zapraszam. Żegnam się i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.